Cześć, siema, Tomek z tej strony. Dzisiaj jestem w moim rodzinnym Szczecinie nad Jeziorem Głębokim. I jest to bardzo specyficzne jezioro, bo praktycznie przez cały czas, przez cały rok pod wodą nie ma tutaj żadnej widoczności i nikt przez to tutaj nie chce nurkować. Ale raz na jakiś czas widoczność poprawia się. Ostatni raz było to 3 lata temu, więc dosyć dawno. Jak się domyślacie, mamy teraz takie okienko i widoczność w jeziorze wynosi od 1,5 do 3 metrów w zależności od miejsca. Zamierzam wykorzystać to na maksa. Wykonam tutaj 4 nurkowania w 2 dni i jestem pewny, że znajdę naprawdę dużo fajnych rzeczy, bo jezioro jest oblegane przez Szczecinian. Dobra, lecimy szybko do wody, bo nie mogę się już doczekać. Dwie sztuki, zależące, po 2 roki. Czekałem, gdzie jest reszta wędkarza. Ręcznik. O! Ręczko! Tutaj, uso, wrócić się ręczko. Rekord! Tutaj jest taka wielka kurde, a wokół niej pełna szyna. Raz, 2, 3, 4, 5. Ile tego wszędzie! Ostatnia jaka! Zobaczcie, no wszędzie! Dobra, biorę się za zbrojowanie tego. Niestety rok na to wszystko. Ja. Ostatnia. To będzie mój rekord. Nigdy tyle nie znalazłem. Jedna zaznaczona w drugą. Laski, nie jeden chętka dostanie tutaj zawału. Raz, 2, 17, 18 i reszta. Tego? Ale jest gry! Ja! Fajny, nie? Znalazłem kolorę! DJI Action 3! To jest moja pierwsza kolera sportowa!
Zobaczę, co do mnie jest. Może uda się, ale właścicielu. Oj, taksi. Chyba było i chwilę. Ktoś wracał do dołu, sucho. Zawsze takie rzeczy je rozdzielają. Tyle sobie. A tutaj rzeczy małe trzy. Wyroko nie ma przyjemna. Przecież ktoś jedzie sobie swoich służbę. Co to jest? Nie przyjdzie. Powiem szczerze, że ja zachował nie dostałem. Ej, sorry, zostaw mnie. Ten dwan w ogóle się nie miał. Co to jest? Szybka solówka! Oto lola! Usiadł w górach ratownik! Rozstrzega! Zajęło! Zajęło! Ale zaraz pytała, tutaj tylko kurwa kolejni, ale dni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj dalej. Siedem. O kurwa! Tak jak się fajnie jeszcze wysoko. Kolejna kurwa i zobaczcie co tu się dzieje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Jaka fajna! Zaborów! To jest ofelot! Znalazłem ofelota! Ofelot SE! Nie wygląda nawet na zielonego! Wychodziliście! A to co? Coś tutaj zaistnieje. Wygląda to jak jakaś pułapka. To nie o co to chodzi. Rocznie lata. Rocznie lata. Normalnie nie można.
jaki fajny żołnierz. Tutaj jest przyjazka na Zagorza. Często przemysła. Jakaś kwota. O kurde, cały kolor. To jest radio samochodowe. Każde kradzione. Wody są wypierdolone. Wiadomo, zajeru. Jaki stary zegarek! A bingo! Ale to chyba chce! Lasy to oko, nie? Cały tyle! O! To jest siła! Siła od silnika! Fajne zajebiste! Zajęło! Co jak co? Ale taki studenty! Tak wyżej! To jeszcze nie widziałem! Wielka opowiadona! A tutaj sobie owoc kolejne! Wiecie co jest najgorsze? Zbieranie tych przemiot, usuwanie tych kwestii. Zobacz, przecież to są istne halucyny. Znajduję chodzę dużo zarobek. O, piłka! Lecę górą tego nowoczędzia. Przyjaźniostwo! Tak! Od szufa! Takie wiosło potrafi kosztować do kilku stówek. Fajnie! Zajęła! Zawsze na koniec każdego nurkowania staram się zabrać trochę siłki. Siatka czy dwie to nie dużo, ale robi różnicę. Jeśli widać to pod wodą. Koniec powietrza! Oto znaleziska z nurkowania. Zaczynamy od tej strony. Mamy tutaj okulary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 sztuk. Dużo. Okulary pływackie. Rurka. Taka maska pełnotwarzowa do snurkowania. Tam jest maska zwykła. I tutaj zaczynają się już lepsze znaleziska. Zegarki. Taki bardzo stary zegarek Adidasa, antyk. Apple Watch SE. I co ciekawe, nie wygląda on na zalanego. Jest tylko trochę przybrudzony. W domu podłączę go do ładowania i zobaczymy, czy będzie działał. Jeżeli będzie działał, to postaram się odnaleźć właściciela.
No one są chyba wodoodporne, więc jest szansa. Takie oto radyjko, krótkofalówka Motorola. Znalazłem ją na kąpielisku, więc podejrzewam, że zgubił ją ratownik. Oczywiście to już jest tylko elektrośmieć. Takie oto radyjko do samochodu. Na pewno zostało ukradzione. To nie wiem, co to jest. Jakaś część chyba elektryczna. Jakieś gniazdo. Tutaj jest napis Z. Jeżeli wiecie, co to jest, to koniecznie dajcie mi znać. Wziąłem to jako ciekawostkę. No ale nie wiem, co to. Uchwyt selfie. Tutaj jest kamera DJI Action 3 w wodoodpornej obudowie. Prawie jak nowa. Nie leżała długo w wodzie. Nie jest zabrudzona. Działa. Sprawdziłem, uruchomiła się, czyli bateria jeszcze tam miała chyba 9%. I słuchajcie, są tam jakieś nagrania. Ja w domu odpalę kartę microSD i zobaczę, co na niej jest nagrane, czy uda się jakoś odnaleźć właściciela po tych nagraniach. Ale jeżeli nie, to będę prosił Was o pomoc. Zrobię posta na moich social mediach, na Facebooku, Instagramie, na społeczności YouTube i poproszę Was o pomoc, jeżeli mi się nie uda znaleźć właściciela samemu. Taka kamera to jest odpowiednik kamery GoPro 11. Dosyć wartościowa. Widziałem, że sama kamera to jest 1200 zł, plus obudowa ze 100, plus karta ze 200, no to mamy tam około 1400 zł. Ktoś na pewno płakał, jak ją zgubił i fajnie by było mu ją oddać. Oczekujcie na mój post i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej mamy tutaj taką oto wielką łódkę i ta łódka jest bardzo ciężka. Na bank to jest taki pierwszy model, bo widać, że długo leżał, z tych sterowanych łódek, które mają w sobie pełno elektroniki i można je sterować pilotem z brzegu. Widocznie komuś ta łódka zatonęła i nie udało mu się jej odzyskać. Ale zobaczcie, ona na pewno leżała bardzo długo, była dosyć mocno zakopana, jest cała porośnięta, no i widać, że ona jest z takich starszych modeli. Pierwsze takie moje znalezisko, fajnie. Znalazłem też całą masę zabawek dla psów, gryzaków, piłeczek. To jest chyba taka piłeczka do kopania. Jeżeli dobrze się orientuję, zapomniałem, jak to się nazywa, możecie napisać. Bidon, Duffy, filtrowana woda, podejrzewam. Piłeczki, rysoraki, dysk do rzucania firmy Buzz, Discraft. Taka ciekawostka, zobaczcie, wiecie, co to jest? To jest bucik dla psa, Dog Creek. Śmieszne, nie? Jakiś piesek. Taka oto śruba od silnika, też widać, że bardzo stara. Są tutaj na niej jakieś napisy, Enco, a to nie są fabryczne napisy, widać, że ktoś sam je robił. Nie wiem, co z tym zrobić. Dalej, Batmanik, jakieś foremki, piłeczki, gryzaki, dyski. Pobiłem też chyba swój rekord, jeżeli chodzi o e-papierosy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8 sztuk. I to, nie wiem, co to jest. Czy to też jest e-papieros? Albo jakaś część od niego? Dajcie znać. O, jest napis. IQOS. Coś takiego. Co to jest? To jest ta maszynka chyba do robienia papierosów. Jeżeli się dobrze orientuję, to jest do wędki, zatyczka, dwie drabinki wędkarskie, nożyk wędkarski, tutaj jakaś taka biżuteria, Filip. No niestety Filip zgubił bransoletkę. A tutaj mamy całą masę przynęt. To, co lubią wędkarze najbardziej. Jak myślicie, ile tutaj jest przynęt? Ja to wszystko policzyłem i wiem. Jeżeli chcecie sobie zagrać w zgadywankę, to napiszcie teraz w komentarzu, ile ich tutaj jest. Dobra, 330 przynęt. Dużo, prawda? Masakra. Mój nowy rekord. Co mam powiedzieć? No, na pewno teraz wielu wędkarzy dostaje białej grączki i ma niezłą chrapkę na te przynęty. Słuchajcie, ja te przynęty
jakoś Wam rozdam, ale nie wiem jeszcze jak, nie będzie to konkurs, zmienimy formę. Na pewno podzielę je jakby na 4 grupy i jedną część rozdam na YouTubie, jedną na Facebooku, Instagramie i TikToku. Będzie można je otrzymać ode mnie w tych 4 niezależnie miejscach. Możecie brać udział w wszystkich 4 rozdaniach, żeby zwiększyć swoje szanse. Kiedy to nastąpi i jakie będą zasady, to jeszcze nie wiem. Dam znać na moich social mediach. No niewyobrażalna liczba przynęt. Całymi garściami, podróżnymi miejscami, gdzie były zaczepy. Kłody, drzewa, kamienie. Sami widzieliście. I teraz mam 2 pytania do Was, do moich widzów, do wędkarzy. Słuchajcie, ja nie wiem, bo się nie interesuję, nie zajmuję tym, nie mam takiej wiedzy. Ile mogą być warte te wszystkie przynęty? Tak z ciekawości pytam, bo nie wiem jakie są ceny. Jest ich tutaj cała masa. Zobaczcie jakie fajne. Ja ich nie chcę podnosić, bo one są wszystkie poplątane razem. Tutaj naprawdę trzeba włożyć trochę pracy, żeby to rozplątać, żeby to wszystko wyczyścić. Ale to na pewno jest warte zachodu. I drugie pytanie. Słuchajcie, czy te przynęty, jak tak wiszą zahaczone o jakieś tam drzewo, to czy one nadal mogą łowić ryby? No bo mogą być zahaczone przecież jednym hakiem, a one mają po kilka tych haków. To czy jest to możliwe, żeby ryba jeszcze taką przynętę zahaczoną, już zgubioną pod wodą chwyciła? Tak mnie to interesuje. Nie widziałem nigdy czegoś takiego, ale jestem ciekawy. Dajcie znać w komentarzu. Tutaj są właśnie takie woblerki, które odłożyłem. Tam jest ich więcej jeszcze, ale już mi się nie chciało ich szukać. No i jeszcze takie pytanie, co sobie ktoś myślał, próbując łapać na tak wielką przynętę w jeziorze Głębokim w Szczecinie? Przecież tam nie ma takich ryb. Przecież to chyba musiałby połknąć jakiś wielki sum. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o przynęty. A tutaj mamy część zgub, które znalazłem z tej wywrotki wędkarza. Podejrzewam, że jakiś wędkarz się po prostu wywalił na łódce, na pontonie i wysypało mu się wszystko do wody. 2 podbieraki. Dam, coś takiego, firma Dam. A tutaj nie wiem. Coś tutaj mamy napisane. Abaja. Wędka. Co tutaj jest? Designed by Jackson Team. Piano VM200. To jest kołowrotek, a sama wędka w takim sobie ostanie. Nie wiem, czy to się nadaje jeszcze do użytku. Jak myślicie? Śmietnik? Podpórka wędkarska. No i wiosło firmy Pathfinder. 3-częściowe wiosło do supa. To by było na tyle, jeżeli chodzi o znaleziska. Naprawdę bardzo fajne i owocne nurkowanie. A tutaj siatka śmieci. Niewiele, ale zawsze coś tam mniej w tym jeziorze. Na więcej nie starczyło mi już powietrza. Chciałbym serdecznie pozdrowić moich nowych patronów i wspierających. Agę i Matiego oraz Piotra Buckiego. Dzięki wielkie za wsparcie. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe. Dobra, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!